Postanowiłem nakręcić film o obozie karno-śledczym w Żabikowie, ponieważ moi dziadkowie od strony mojej mamy mieszkali w Luboniu naprzeciwko tego miejsca w czasie wojny i po wojnie. Opowiadali mi wiele ciekawych historii związanych z tym miejscem. Niestety dziadków już nie ma, ale pamięć o tym miejscu i ich opowieści nadal funkcjonują w naszej rodzinie. Chciałbym się nimi z Wami podzielić. W relacjach z więźniami, z rozmów, które przeprowadziłam wielokrotnie, którzy stąd wywiezieni byli do obozów koncentracyjnych, przedstawił się obraz obozu w Żabikowie jako czegoś gorszego niż obóz koncentracyjny. Więźniowie zawsze wspominali o jednym, że kiedy dotarli do obozu koncentracyjnego, następowała selekcja. Albo byli przeznaczeni do pracy, albo mieli zostać uśmierceni. Tutaj w Żabikowie, kiedy aresztowano więźnia karnego, w sposób szczególny się nad nim znęcano, kazano im wykonywać różne bardzo ciężkie prace, a więźniowie polityczni, co było szczególnie dramatyczne dla tych, którzy tutaj siedzieli w obozie, byli wysyłani do Poznania, do siedziby Gestapo w domu żołnierza i tam przesłuchiwani. I ta presja psychiczna, jak długo wytrzymam takie śledztwo, jak długo wytrzymam ból i bicie, powiązana z troską o najbliższych, bo przecież Niemcy mieli takie metody działania, że zastraszali albo grozili, jeśli nie przyznasz się, w jakiej organizacji byłeś, nie wskażesz współtowarzyszy tej organizacji, to aresztujemy twoich najbliższych. I ta presja psychiczna, ta obawa o własną wytrzymałość była, jak wielu z nich twierdziło, czymś gorszym niż nawet sam pobyt w obozie koncentracyjnym. W tym domu urodziłem się 30 sierpnia 1943 roku. W tym czasie również powstał ten obóz zorganizowany przez Niemców. Nasza rodzina, zostaliśmy stąd wyeksmitowani na koniec ulicy. Na naszym miejscu, w tym domu, mieszkali administracja obozowa. Zostaliśmy przekwaterowani właśnie do tego budynku, do państwa zgrabków. Na jednym pokoju, w trudnych warunkach, bez żadnych środków sanitarnych. Mieszkaliśmy do końca wojny. Teren wyglądał zupełnie inaczej. Były budynki murowane, glinianka, która służyła do torturowania więźniów, prądem elektrycznym, który nie wytrzymał, padł, no to wtedy ginęła cała tutaj partia ludzi, którzy się znajdowali w tym pomieszczeniu. Jesteśmy w jedynym ocalałym baraku, który pozostał po więzieniu Policji Bezpieczeństwa i obozie karno-wychowawczym w Żabikowie. Obóz powstał w roku 1943 i był kontynuacją obozu w Forcie 7, obozu o podobnym charakterze jak Żabikowo, i przez rok obozy te funkcjonowały jednocześnie, równocześnie, miały tą samą załogę obozową, tego samego komendanta. Początkowo wytypowano tereny na Starołęce, które chciano przeznaczyć pod budowę obozu, jednak zdecydowano się, nie wiadomo właściwie z jakiego względu, właśnie na Żabikowo, tworząc ten obóz na terenie byłej cegielni, która przed wojną należała do polskiej rodziny Suwalskich. Te budynki cegielniane oraz baraki, które służyły do produkcji cegły, zostały wykorzystane miejsce zakwaterowania dla więźniów. Był to obóz przejściowy, tak zwany Durchgangslager, czyli z obozu tego deportowano więźniów do obozów koncentracyjnych. Obóz oddzielił się na dwie części. Część polityczną, w której osadzano więźniów oskarżonych właśnie o działalność konspiracyjną,
członków różnych organizacji, Armii Krajowej, Dla Ciebie Polsko, Polski Niepodległej, także członkowie Lewicy Poznańskiej byli tu w tym obozie więzieni. A druga część to była część karna, w której osadzano osoby za drobne przewinienia, które w rozumieniu prawa niemieckiego obowiązującego wówczas na obszarze kraju Warty były wystarczającym pretekstem do tego, żeby więźniów tutaj skierować. W obozie osadzano zarówno kobiety, jak i mężczyzn, jak także młodocianych. Dotyczy tej grupy młodocianych, która była zmuszona do pracy przymusowej w okresie okupacji. Szczególnie dramatyczny los był kobiet związanych z konspiracją. Myślę tutaj o grupie harcerek, które w dosyć dużej ilości były w obozie osadzone. Te kobiety najczęściej z obozu zostały następnie deportowane do obozu kobiecego w Ravensbrück. Więźniowie polityczni byli zmuszani do pracy na terenie obozu, wykonywali różne prace, czasami była to po prostu praca dla pracy, były to jakieś bezsensowne roboty. Produkowali specjalne takie siatki do granatów. Część pracowała w takich komandach roboczych, ogrodniczych. Oczywiście szczególnie dobra była sytuacja tych więźniów, którzy mogli pracować w kuchni, bo to zapewniało im ewentualny jakiś lepszy posiłek. Natomiast więźniowie karni byli wywożeni z obozu do różnych miejsc pracy, a więc budowali schron przeciwlotniczy na ulicy Winiarskiego na wysokości dzisiejszego Notu. Byli wywożeni do Huty Szkła w Antoninku, czy także budowali pas startowy na lotnisku w Ławicy. Los tych więźniów był bardzo ciężki. Znam to wszystko z przekazu i z opowiadań moich rodziców i znajomych, którzy tu mieszkali. Ci więźniowie karni byli tutaj osadzeni na kilka tygodni. Wśród karnych byli także tak zwani niedzielnicy, a więc ci więźniowie, którzy trafiali do obozu tylko na 2 dni, tak zwane wychowanie. Nazywano ich niedzielnikami. W gwarze takiej obozowej byli to Sonntagsjägerzy, którzy zabrani byli z zakładu pracy i następnie w poniedziałek rano punktualnie musieli w godzinie, kiedy rozpoczynali pracę, stawić się w miejscu swojej jakby stałej okupacyjnej pracy. Trzeba powiedzieć, że wśród więźniów oczywiście największą grupę stanowili Polacy i to ci, którzy pochodzili z terenu Wielkopolski, z rejencji poznańskiej, choć także była tutaj grupa więźniów z rejencji łódzkiej, konspiratorów. Poza tym w relacjach więźniów, a także z zachowanej szczątkowej dokumentacji obozowej wiemy, że była tutaj spora grupa Rosjan, ilościowo największa po Polakach. Byli to bądź uciekinierzy z robót przymusowych, bądź uciekinierzy z obozów jenieckich, w których w sposób szczególny załoga obozu się znęcała. Drugą grupą była grupa Niemców i to dosyć taka dziwna grupa, najmniej zbadana, najmniej mamy dokumentów na ten temat, mianowicie dezerterzy z Wehrmachtu, jak na przykład ci, którzy zwłaszcza pod koniec wojny nie wierzyli już w zwycięstwo III Rzeszy i głosili hasła, które nie podobały się władzy okupacyjnej, za to też tu kierowano do obozu. Był m.in. jeden z sekretarzy Greisera, także w tym obozie więziony. Poza tym znamy nazwiska kilku Holendrów, kilku Luksemburczyków. Mówi się o studencie tureckim, który studiował w Berlinie. Znamy także fakt osadzenia więźnia Japończyka, który był związany z cesarstwem Mandżukuo, z ambasadą tego cesarstwa w Berlinie. W relacjach kilku więźniów wymieniani także byli Włosi, jako ci, którzy tutaj w obozie zostali osadzeni. Historia, która wydarzyła się w latach 43-44, dotyczy mojego wujka. To był Wiktor Wiśniewski. Wujek został przewieziony do obozu karno-śledczego w Żabikowie. Śladowa tylko ilość dokumentów się zachowała. Wiemy, że jest to taka historia, która jest niewyjaśniona do dnia dzisiejszego, ponieważ w przekazie istnieje taka informacja, że tutaj w Żabikowie została sformowana jakaś grupa więźniów, która została wywieziona na wybrzeże i jakoś zaadaptowana na jakimś statku.
pewnie wojennym. Ten statek został zbombardowany, ten mój wujek na tym statku tam zatonął, zginął. Na to dokumentów nie ma. Jak rozmawiałam z pracownikami Muzeum w Żabikowie, to jeden z panów mi powiedział, że nie mają na to dokumentów, natomiast jakiś ślad jakiegoś kapitana marynarki wojennej jest. Nie wiemy, jaka to była historia. Może w przyszłości ktoś, kto tego posłucha, z badaczy historycznych może dojdzie. Drugim takim wątkiem, który łączy moją rodzinę z Żabikowem, to jest moja mama, która jest świadkiem historii. Jak wybucha wojna, moja mama miała 8 lat. Tutaj jest na fotografii pierwsza z mojej prawej, z moją babcią i ze swoją siostrą. I tu ma 8 lat. Jak miała 11 lat, podczas zabawy dzieci na dworze, Niemiec zaczepił moją mamę, chwycił ją za rękę i powiedział: ty będziesz roznosiła gazety. I tak się zaczyna historia mojej małej mamy, która w wieku 11 lat rano codziennie paczki z gazetami, na których były adresy, pod które mama musi je roznieść. I kilka razy wśród tych adresów miała dostarczyć gazety do obozu w Żabikowie. Z opowiadań mamy wynikało tak, że jak skręcała z ulicy Kotowo w ulicę Niezłomnych, to była na prawo taka mała, krótka droga, która prowadziła prosto do takiego budynku stojącego w poprzek. I był to budynek chyba administracyjny niemiecki, ponieważ znajdował się poza terenem ogrodzonym. W ostatniej części budynku mieszkał główny oficer, do którego te gazety miała dostarczać. Ale najważniejsze, co mi powiedziała, to, że przed tym budynkiem było bardzo dużo ludzi, którzy czekali z paczkami. To były rodziny więźniów, które czekały z paczkami przed tym obozem, żeby dostać zezwolenie, żeby przekazać te paczki dla swoich bliskich. Kiedy obóz już przestał istnieć, nie weszli tu jeszcze żołnierze Armii Czerwonej, rozegrał się kolejny dramat więźniów. Otóż do obozu, którego już nie było, dotarła ostatnia grupa więźniów, około 33, pochodzących z Makowa Mazowieckiego, których rozstrzelano na cmentarzu w Żabikowie. Chciałabym także zwrócić Państwu uwagę, bo to też ważne, mówimy o więźniach, o wspaniałych osobach, które niestety w tym obozie straciły życie. Myślę tu o komendancie Armii Krajowej Okręgu Poznańskiego, jego szefie sztabu, majorze Kamińskim, także członkach poszczególnych inspektoratów i wszystkich innych, którzy w sposób dramatyczny w tym obozie zginęli. Ale oczywiście tutaj przywieziony z Fortu VII wraz z częścią więźniów był Hans Walter. Myśmy dotarli do materiałów dotyczących tej osoby, tej postaci i wiemy, że w październiku 1944 roku Hans Walter został wraz z innymi funkcjonariuszami poznańskiego gestapo aresztowany i osadzony w więzieniu domowym w siedzibie gestapo i tam popełnił samobójstwo. Z relacji więźniów zorientowanych w tej sytuacji wiadomo było, że Walterowi zarzucano 2 przestępstwa. Pierwsze było związane z tym, że zarówno on, jak i członkowie poznańskiego gestapo handlowali bronią, która dotarła do rąk powstańców warszawskich, a inny zarzut to był taki, który mówił o tym, że Walter nie dokumentował wszystkich przypadków śmierci więźniów. Dziś stan obozu, zwłaszcza młodym ludziom, którzy przyjeżdżają i chcą poznać historię tego miejsca, nie odtwarza tego, jak ten obóz mógł wyglądać. Jak wspomniałam, w 1945 roku obóz został spalony, obiekty murowane nie zostały właściwie zabezpieczone, uległy rozebraniu. Obóz dzisiaj jest właściwie dla niektórych terenem zielonym i powiem, że niektórzy chcieliby, żeby ten obóz był tylko i wyłącznie terenem zielonym, bo bliskość sąsiedztwa domów dla niektórych jest niekomfortowa, że jest ta świadomość tego, że ten obóz był. Teren podczas okupacji był dużo większy, parokrotnie większy aniżeli w tej chwili. Została tutaj część zasadnicza. Wyburzenie, znaczy rozebranie tych wszystkich murów, tych wszystkich budynków, które tu widzimy. Teren został uporządkowany, został ogrodzony i zostało takie miejsce pamięci narodowej, które jest w tych ogólnych zarysach do dnia dzisiejszego. To jest studnia, która zabezpieczała w wodę cały obóz. Służyła do trzymania czystości więźniów i były tutaj takie pompy na tych dźwigarach i to po prostu służyło przede wszystkim jako ujęcie wody. Naokoło jeszcze chciałbym powiedzieć,
że za parkanem tamtym były ślady, jakby była tam stołówka, kuchnia dla wszystkich więźniów i nie tylko, bo najprawdopodobniej dla tych oprawców. Tam były, jeszcze jako dziecko widziałem, były potłuczone talerze, była taka kuchnia polowa, tam piece, także to miało miejsce za ogrodzeniem. Natomiast zamiast tego płotu, który w tej chwili widzimy, to były zwały drutów. Te druty zwinięte w kręgi leżały naokoło tego obozu tutaj i nie można było po tym przechodzić. Na każdym narożniku były wieże wartownicze wyposażone w reflektory i także tutaj próba ucieczki kończyła się z reguły fiaskiem. Pomoc w razie ucieczki jakiemukolwiek więźniowi była karana nawet i śmiercią. Moja rodzina była wytypowana jako zakładnicy. Gdybyśmy próbowali pomóc więźniom, mieliśmy być zakładnikami i nastąpiłaby straszna represja. Więźniowie, można powiedzieć, ginęli w każdym miejscu na terenie obozu. Byli topieni w basenie przeciwpożarowym. W sposób szczególny znęcano się też nad więźniami, których osadzano w koszu drucianym. Wiemy o przypadku śmierci w takim koszu księdza Cofty. Ginęli także w miejscu takiego karcera obozowego, bo trzeba powiedzieć, że w obozach było także jeszcze więzienie, w którym osadzano więźnia za jakieś przewinienia obozowe, nieprzestrzeganie regulaminu. Dziś z tych miejsc, w których ginęli więźniowie poza basenem, została także tak zwana, dzisiaj zwana przez nas ścianą śmierci. Było to jedno z miejsc, w którym wykonywano egzekucje na więźniach politycznych. Ściana śmierci, gdzie to jest miejsce straceń. Aczkolwiek mówią, że nie tylko w tym miejscu dokonywano egzekucji, ale to są inne sprawy. To jest miejsce składania również kwiatów. Przy wszystkich rocznicach wybuchu wojny, stracenia znaczących ludzi w tym obozie, po prostu są uroczystości patriotyczno-religijne, które tu się dokonują. W latach 70. na tym miejscu był cały episkopat polski naówczas i w tym miejscu kładali kwiaty. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, był również wśród biskupów, arcybiskup krakowski Karol Wojdyła, który został świętym papieżem. Trzeba też pamiętać, że na terenie obozu odbywały się posiedzenia Policyjnego Sądu Doraźnego, który obradował w kilkuosobowym zespole i bardzo szybko wydawał wyroki śmierci na więźniach, które właściwie były natychmiast wykonywane. I te egzekucje odbywały się między innymi właśnie przy ścianie śmierci. Znałam więźniarki, które pamiętają egzekucję właśnie dowódcy Armii Krajowej i jego szefa sztabu, ponieważ barak więźniarek miał okna zamalowane białą farbą. Wszystkie okna baraków były pomalowane na biało. Na szybach wyskrobaliśmy nieco farby, aby można było obserwować, co się dzieje w obozie. One wyskrobały paznokciem taką ryskę, z której po prostu, przez którą obserwowały to, co się dzieje, jak wyglądają te egzekucje i kto przede wszystkim ginął. Czyli część więźniów próbowała ratować się. Oczywiście trudno jest mi tutaj dzisiaj powiedzieć, jakie były przyczyny ich na przykład ucieczek z obozu. My wiemy o kilku zaledwie ucieczkach i za zbiegłymi więźniami rozsyłane były przez Gestapo w Poznaniu listy gończe. Ale co ciekawe, nigdy nie trafiliśmy na kogoś, który powiedział: ja jestem zbiegłym z obozu i przyszedłem złożyć relację, ani też nie wiemy z jakichś innych źródeł pisanych, relacji, że taki więzień szczęśliwie ocalał, bo oczywiście ucieczka nie gwarantowała przeżycia, bo więzień był poszukiwany na podstawie, jak powiedziałam, listu gończego, który był rozsyłany do posterunków żandarmerii, policji. Taki więzień był wszędzie poszukiwany. Jeden z więźniów, co prawda nie wiem jak, bo w basenie była zawsze woda, jak mógł uciekać przez basen, ale są pewne rury takie wielkie na terenie obozu, które wskazują, że być może
mógł jakimiś innym sposobem z więzień z tego obozu uciec. Jako dzieciaki bawiliśmy się tutaj i do tych rur żeśmy wchodzili. Rury były wielkości około 80 do metra. Ten odcinek prowadzący do strumienia Junikowskiego, natomiast te pozostałe rury to były mniejsze, gdzieś około 40 centymetrów. Bo nie mówimy tutaj o ucieczkach na przykład z komand poza terenem obozu, do których kierowani byli więźniowie, ale mówię już konkretnie o ucieczce z obozu. Oczywiście taka ucieczka stwierdzona powodowała, że był oczywiście ogłoszony alarm, że syreny informowały o tym, że coś się dzieje. Więźniowie wtedy byli wszyscy spędzani na plac apelowy i liczeni. Wskazywano, z jakiej celi był taki więzień, z jakiego baraku ten więzień uciekł. Z obozu w Żabikowie uciekł więzień. Za tego, który uciekł, wzięli z fortu 7 innego Polaka i przyprowadzili go na plac obozu żabikowskiego AZ. Po czym kazali przynieść szubienicę. Polak ten był już silnie pobity, także krew ciekła mu z głowy. Ręce miał skute z tyłu. Wszyscy musieliśmy stać na placu i przyglądać się egzekucji. Skazaniec prosił o odwiązanie mu rąk, żeby móc się przed śmiercią przeżegnać. Oprawcy nie zrobili tego. Po powieszeniu go SS-man kazał wystąpić z szeregu księdzu Chmielewskiemu z Poznania, z kościoła Pana Jezusa i w szyderczy sposób zapytał go, czy chce dać powieszonemu rozgrzeszenie. Innym razem po południu zamknięto nas w celi. Widziałam przez otwór w okiennicy, jak na plac obozu przyprowadzono przystojnego mężczyznę, po czym przyniesiono szubienicę. Zemdlonego z wrażenia powiesili. Potem ściągnięto z niego ubranie, wdeptano go w skrzynię i wywieziono. Urodziłam się w latach 50. Mieszkałam vis-a-vis obozu karno-śledczego w Luboniu na ulicy Niezłomnych 9. Jako mała dziewczynka nie wiedziałam, że to było miejsce kaźni, obdzierania ludzi z godności. Nie wiedziałam, że w bestialski sposób traktowano ludzi. Nie wiedziałam również, że w ciągu 2 lat przewinęło się 20 000 więźniów. Muszę powiedzieć, że dla mnie było to miejsce zabaw, ale pewnego razu, kiedy byłam w obozie koncentracyjnym, przyszła starsza pani, która opowiadała o swoich przeżyciach. Rozmawiała sama z sobą. Podeszłam do niej, widziałam, że w jej oczach było bardzo dużo łez. Wtedy miałam 6 lat. Przyszła taka pani i na narożniku tego basenu, który tam pełnił funkcję basenu przeciwpożarowego, również był miejscem kaźni dla więźniów. I ta pani przynosiła kwiaty, zapalała świeczkę i się modliła. Ona powiedziała nam o tym, że tutaj jej syn zginął, młody chłopak. Także to zaczęło we mnie po prostu budzić jeszcze większą wyobraźnię, jak to tu było. Dorastałem w cieniu tego obozu, obserwowałem, co się tu działo. Właśnie w tym miejscu przychodziła pani, matka syna, którego straciła właśnie w tym basenie. Chodząc, zataczają coraz mniejsze kręgi. W pewnej chwili utrudzeni przystają. Kapo natychmiast zaczął na nich krzyczeć, bił po nogach grubym drągiem. Więźniowie ruszają dalej. Chodzą cały dzień. Następnego dnia rano, idąc do umywalni, widzimy ich stojących w basenie, po szyję w wodzie. Po apelu znów zaczynają swój marsz. Nagle pada jeden z wyczerpania. Walter podchodzi i strzela. A pani opowiedziała mi o tym, że zginął w tym obozie jej syn. Uświadomiła mi, jakie to było miejsce, w jaki sposób traktowano ludzi. Tak to strasznie przeżyłam, że nie mogłam 2 dni spać. 3. noc była koszmarna. Śniło mi się, że idą więźniowie z łańcuchami, skuci. Obudziłam się w nocy z strasznym krzykiem. Pobiegłam do mojej siostry. Ona mnie uspokoiła i pomyślałyśmy sobie,
żeby już nie było nigdy wojny. Rodzice zaczęli przekazywać w takich małych dawkach te smutne opowieści, aby moja młoda psychika nie była od razu pokaleczona. Życie w sąsiedztwie obozu karno-śledczego nie było łatwe i żyjący tam w sąsiedztwie ocierali się o śmierć. Kilkakrotnie dziadek Felix Skrzypczak, można powiedzieć, otarł się o śmierć. Pewnego dnia rzucił paczkę papierosów jeńcom, którzy znajdowali się zaraz za płotem. Rzucił im te papierosy. Niestety dostrzegł to wachman. Zaraz dziadka przywołał i w zasadzie niewłaściwa odpowiedź mogłaby mieć bardzo ponure konsekwencje. Dziadek z refleksem odpowiedział wachmanowi, że zrobił to, co Niemcy zrobili jemu, czyli też mu dawali papierosy, gdy był w obozie jenieckim po kampanii wrześniowej w 1939 roku. Też go częstowali papierosami. Wachman się ponuro uśmiechnął, machnął ręką i dziadkowi darował tę sytuację. Ale mogło się to zupełnie inaczej skończyć. Druga taka bliska śmierci sytuacja to bombardowanie aliantów Poznania bodaj w 1944 roku. Dziadek uradowany wyszedł z małą Marylką na rękach i pokazywał samoloty na niebie. Był trochę nieostrożny, bo w pewnym momencie wachman z jednej wież strzelił w stronę dziadka, ale na szczęście ostrzegawczo. Kula dosłownie świsnęła im nad głowami. Dziadek momentalnie się schował i zdał sobie sprawę, że zapomniał się przez moment, jak groźnym dla życia i bezpieczeństwa swojej rodziny znajduje się miejscu, czyli blisko obozu karno-śledczego. I śmierć. To jest ostatni taki epizod związany z końcem obozu. Niemcy, wycofując się, podpalili baraki. Tak jak dziadkowie opowiadali, Helena i Felix, że ustawili karabiny maszynowe. Niestety w tych barakach zostali ranni, krzyczeli straszliwie, w mękach płonąc żywcem. I nikt nie był w stanie im pomóc, bo Niemcy strzelali z karabinów maszynowych do tych, którzy się chcieliby do opłotowania, do ogrodzenia, piesząc na ratunek, zbliżyć. Ludzie ci spłonęli. Babcia opowiadała o rękach ściśniętych za kraty, zwęglonych i kościach rozrzuconych przez dzikie, zdziczałe psy po całym obozie, już kilka dni po opuszczeniu przez Niemców tego miejsca. I jak opowiadała babcia, miałem wtedy 8-9 lat, zebrała te szczątki doczesne i zakopała niedaleko bzu w ogródku, bo było jej żal, że te psy, dzikie zwierzęta szarpią te kości. Obóz funkcjonował do stycznia 1945 roku. Wtedy podjęto decyzję o jego likwidacji, ewakuacji. Więźniowie polityczni ze stacji kolejowej w Luboniu byli ewakuowani do obozu w Sachsenhausen, natomiast pozostała grupa kobiet i mężczyzn opuściła obóz i marszem pieszym trwającym 2 tygodnie została także skierowana do tego obozu, a kobiety następnie do obozu w Ravensbrück. Ewakuacji obozu towarzyszyły właściwie najgorsze sceny, jakie rozgrywały się w tym miejscu. Mianowicie obóz został podpalony i w czasie tych działań zginęła część więźniów spalona na terenie obozu. To była wojna, śmierć była w każdym kroku, ciała leżały, obóz był zniszczony, wiało grozą i przez wiele lat przypominało to miejsce bardzo smutną, tragiczną historię jeńców, którzy znajdowali się tam i często życie tam stracili. Gdy Niemcy wycofywali się, już mówiłem wcześniej, ustawili karabiny maszynowe wokół obozu i nikomu nie pozwalali się zbliżyć, żeby spieszyć na pomoc,
powstrzymywali to po prostu w brutalny sposób, ale ostatecznie wycofując się, strzelali na oślep do okien. Dziadek akurat siedział w kuchni i mówił, że też kula świsnęła mu tuż nad głową. No i też dziadkowie opowiadali, że Rosjanie przyszli, kiedy jeszcze Niemcy byli w pobliżu, zwiadowcy rosyjscy, Armia Czerwona, no i też byli przez chwilę w ich domku. Była to bardzo groźna sytuacja, bo Niemcy mogli wrócić i no, po prostu ich rozstrzelać, tak, z tego powodu, że współpracują z wrogą dla nich armią. Sytuacja była, jak już mówiłem wcześniej, śmierć na każdym kroku. Dziadek opowiadał mi, że widział na jednej z ulic Lubonia ciała zabitych żołnierzy niemieckich. No i było bardzo mu smutno, bo to nie byli, powiedzieć, rdzenni Niemcy, tylko to byli Ślązacy. Sprawdził ich dokumenty. No i biedni ci młodzi ludzie znaleźli się w wirze walki. Nie chcieli pewnie walczyć, nie chcieli ginąć. Akurat no, nie wszyscy byli źli, tak? Znaleźli się w oszczale w czasie wycofywania Niemców na Cytadelę. Wielu z nich zginęło, także tych, którzy byli ze Śląska i z innych miejsc, którzy być może nawet przed wojną mieli obywatelstwo polskie.